Przed Wami szosowy połykacz kilometrów, czyli coś, co baliśmy się, że z rynku motocyklowego zniknie na dobre. Czyli szybka maszyna do przelotów autostradowych z bardzo fajnym piecem. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, to klasycznie wiecie, jak działa YouTube. Klikajcie suba, dawajcie dzwoneczek. Będziemy wtedy widzieć się częściej i może coś wpadnie Wam w oko, coś, co Was ciekawi. Jeżeli natomiast zastanawiacie się nad wyborem motocykla, zajrzyjcie do formularza kontaktowego w opisie filmu. Chętnie się z Wami skontaktujemy, aby coś podpowiedzieć, może coś odradzić, może coś doradzić, a może zdecydujecie się na zakup motocykla u nas. Przechodzimy do meritum. Obawialiśmy się, że wraz z pojawieniem się norm emisji spalin te silniki będą znikać. Natomiast, tak jak wspomniałem, w magiczny sposób Suzuki odkopało swoją już 20-letnią konstrukcję z czterocylindrową, rzędową jednostką mocy 152 koni mechanicznych. Wyobraźcie sobie, że 20 lat temu ten silnik był montowany w GSX-erze 1000, jaką tam wtedy musiał robić robotę, jaki pogrom na rynku motocyklowym musiał robić, to jest szok. Na szczęście jednostka jest bardzo udana, bardzo sprawdzona i bardzo pewna, dlatego z powodzeniem można montować ją do wszelkiego rodzaju motocykli. Tak jak sprawdza się fajnie w Nakedzie Suzuki, tak jak sprawdza się fajnie w Katanie, tak świetnie sprawdza się w tym autostradowym połykaczu kilometrów, czyli w wersji Grand Tourer. Silnik ten został wpakowany do bardzo fajnego nadwozia, które jak widać po stylistyce jest motocyklem sportowo-turystycznym. Wygodna pozycja, kierownica nie jest typowo sportowa, mamy ją lekko uniesioną, ale oczywiście też pozycja jest troszeczkę przesunięta naprzód. Pozycja jest dość komfortowa, jak na motocykl autostradowy. Praktycznie siedzimy na nim wyprostowani, siedzimy wygodnie. Oczywiście podnóżki są w fajnej pozycji, tak żeby nogi się nie męczyły, ale też żeby była dobra kontrola nad motocyklem, jeżeli trafi nam się taka ewentualność, że tym motocyklem jeździmy po mieście. Ale oczywiście to nie jest też do tego celu motocykl przeznaczony. Tutaj mamy motocykl do wypadów weekendowych na fajną traskę, do troszeczkę szybszej jazdy i jazdy oczywiście 100% asfaltowej. Suzuki bardzo mocno przyłożyło się do aerodynamiki tego motocykla. Patrząc na linię boczną, naprawdę wygląda bardzo sportowo, bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie i widać, że to jest motocykl, który lubi wysoką prędkość, lubi dynamiczną jazdę. I do tego celu właśnie taki motocykl został stworzony. Co wersja GT ze sobą tutaj niesie? Oczywiście poza bardzo fajnym piecem, który naprawdę utrzymuje tą fajną, liniową, równą charakterystykę pracy silnika czterocylindrowego, ale oczywiście równo napędza się na obroty i jeżeli chcemy naprawdę dynamiczne jazdy, no to kręcimy go wysoko, czujemy wtedy maksymalny power. Oczywiście elastyczność tego silnika jest rewelacyjna. Na szóstym biegu, właściwie od 30-40 na godzinę wykręcamy gaz i ten motocykl będzie sobie równo ciągnął aż do praktycznie 250 km na godzinę. Oczywiście przy tych niskich obrotach no nie będzie tutaj jakiś porywający co do mocy, nawet trochę będzie ospały, ale nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ten motocykl płynnie i fajnie liniowo oddawał charakter swojej pracy, za co też w dużym stopniu odpowiada elektronika, ponieważ oczywiście możemy tutaj dopasować sobie reakcję przepustnicy, mapę zapłonu do naszych oczekiwań. Jeżeli potrzebujemy bardziej agresywnej, sportowej charakterystyki, wybieramy sobie tryb A, do jazdy powiedzmy uniwersalnej tryb B i do jazdy takiej deszczowej, tak żeby ta reakcja była opóźniona, żeby ten motocykl nas swoją mocą nie zaskoczył, wybieramy tryb C. Jeżeli jesteśmy już przy systemach, oczywiście Suzuki, można powiedzieć, że ma tutaj klasyczny zestaw elektroniki, która współpracuje z elektroniczną przepustnicą, czyli oczywiście tryby jazdy, mamy kontrolę trakcji, mamy ABS. Kontrola trakcji jest tutaj z możliwością regulacji, uwaga, aż 5 w pozycjach. Czy te 5 pozycji jest tutaj potrzebne? Tak naprawdę to uważam, że absolutnie nie. Nie wiem, czy ktoś sobie rano wyjeżdża z pracy i mówi: o, włączę sobie 4, bo dzisiaj trochę mrzy, a dzisiaj mamy pełne słońce, więc wrzucam 1 i walę pełen gaz.
No zazwyczaj to jest tak, że większość klientów ma ustawiony jakiś tam tryb średni i na takim trybie sobie jeździ, więc według mnie trochę to niepotrzebne, ale oczywiście każdy lubi co mu tam się podoba, więc opcja na zmianę tych trybów kontroli trakcji jest na pewno szeroka. Oczywiście jeżeli chodzi o rozwiązania dodatkowe, Quick Shifter, który działa w górę i w dół, dzięki przepustnicy elektronicznej funkcjonuje to bardzo płynnie, bardzo miękko. Standardem oczywiście w motocyklach takich sportowo-turystycznych jest oczywiście tempomat, który gdzieś tam od 30 na godzinę już reaguje, więc tak naprawdę wbijamy 6. bieg, włączamy tempomat i możemy sobie do samego końca, przepraszam, do 180 tempomat działa, nie możemy do maksymalnych prędkości na tym tempomacie wkręcać tej maszyny. Oczywiście gniazdo USB to już jest taki standard w tej klasie motocykli. Światła LEDowe to oczywiście też jest standard. Oczywiście można byłoby się przyczepić, że jak na motocykl tej klasy mógłby mieć doświetlanie zakrętów, mógłby mieć, nie wiem, jakiegoś keylessa, elektronicznie otwierane kufry boczne itd., no ale wiadomo, można oczekiwać od motocykli wiele. Producenci czasami idą w trochę innym kierunku. Według mnie serduchem tego motocykla jest piec, fajny moment obrotowy, bardzo fajna moc i to, że ten motocykl po prostu ma taki charakter tych GSX-erów z modeli K5, czyli tych modeli od 2000 powiedzmy pierwszego roku do 2009 w oznaczeniu K1 do K9, więc to bardzo fajnie się podoba. Przechodząc do rzeczy, które na przykład ja w Suzuki lubię. Suzuki zawsze ma takie dodatki, które nie są jakoś super potrzebne, ale one charakteryzują tę markę motocykli. Ma na przykład system łatwego odpalania motocykla, czyli nie musimy wciskać sprzęgła, żeby maszynę odpalić i wystarczy tylko jedno pojedyncze naciśnięcie czerwonego guziczka i on będzie kręcił tak długo, aż odpali. Nie musimy tego startera trzymać, aż on odpali, tylko po prostu jedno wciśnięcie powoduje, że on sam już zadba o to, żeby maszyna odpaliła. Kolejnym systemem jest system wspomagania ruszania. No może brzmi troszeczkę system dla osób nieogarniętych, dla nieogarniętych motocyklistów, ale naprawdę to bardzo pomaga. Każdy z Was pewnie miał sytuację taką, że ruszacie na motocyklu i on zgaśnie i wtedy wszyscy koledzy się naśmiewają. W Suzuki takiej rzeczy chyba raczej nie powinno być, ponieważ przy wysprzęglaniu motocykla on sam lekko podnosi obroty, tak żeby mieć na tyle dużo momentu, żeby tą maszynę po prostu rozpędzić. Oczywiście motocykl ma bardzo fajny, duży wyświetlacz. Jest to 6,5 cala. Tu mamy taką fajną grafikę z logo Suzuki. Ciach! Pięknie to wygląda. I tutaj oczywiście wyświetlacz, który pokazuje nam wszystkie potrzebne funkcje, czyli oczywiście klasyczny, fajny obrotomierz, okrągły, prędkość, paliwko, na dole parametry typu temperatury, spalania itd., itd. No i oczywiście to, co wspomniałem, czyli funkcje kontroli trakcji, funkcje map zapłonu oraz funkcję Quick Shiftera. I tutaj to możemy sobie regulować, Quick Shifter wyłączyć, włączyć i te parametry przerzucać. Oczywiście dodatkowo można połączyć motocykl z telefonem komórkowym, wyświetlają nam się komunikaty, możemy sobie włączać muzyczkę i tak dalej oraz dzięki tej aplikacji również wrzucić sobie tutaj nawigację, no, co w takich motocyklach jest oczywiste. Co tutaj w tym motocyklu jest jeszcze bardzo fajnego? Wiadomo, szybki motocykl, więc też wymaga bardzo dobrych hamulców, więc mamy tutaj zaciski hamulcowe Brembo. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no to oczywiście zawieszenie typu upside down z pełną regulacją, napięcie wstępne sprężyny oraz tłumienie. Podobnie jeżeli chodzi o tył, to możemy sobie to napięcie regulować, dopasować do obciążenia motocykla. Co do tyłu motocykla, oczywiście jest taki filigranowy, dość mały. Tutaj, no nie powiem, przy takim turystyku może im przydałoby się troszeczkę więcej tutaj miejsca, ale myślę, że spokojnie. To nie jest też motocykl, którym będziemy robić nie wiadomo ile tysięcy kilometrów, a tutaj tej gąbki jest sporo, więc nie ma tragedii, tak to nazwę. Oczywiście motocykl jest przystosowany pod montaż oryginalnych kufrów bocznych. Producent w oryginale nie zakłada montażu kufra centralnego, co na pewno wiąże się z tym,
że tym motocyklem po prostu jeździ się szybko. A kufer centralny no niestety wprowadza pewnego rodzaju zawirowania powietrza, wprowadza pewną niestabilność motocykla. No a wiadomo, nikt nie jeździ tak jak producent zaleca, czyli 130 z kufrem centralnym, tylko wszyscy oczywiście ogień no ile, jak to się mówi, fabryka dała, nie patrząc na ten kufer, czy on te zawirowania będzie wprowadzał, czy będzie tą niestabilność motocykla powodował. Natomiast oczywiście Kappa GV oferuje kufer centralny, możemy sobie tu jakąś gardę wrzucić, więc mamy wtedy komplet 3 kufrów, oparcie dla pasażera i jest wtedy fajnie komfortowo. Te uchwyty dają radę w przejazdach takich wolniejszych, pasażer sobie trzyma się ręką z tyłu i to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Światła tylne LEDowe, więc też wygląda to bardzo dobrze. Podsumowując, Suzuki GSX S1000 GT. Najmocniejszą stroną tego motocykla jest oczywiście bardzo mocny, bardzo solidny piec. Piec, który jest po prostu uwielbiany przez motocyklistów z bardziej takim tradycjonalnym podejściem do motoryzacji, czyli takie dawne 4 cylindry, które brzmią świetnie, wkręcają się świetnie na obroty. Oczywiście można tutaj się czepiać, że w pewnym zakresie obrotów pojawiają się pewne wibracje, ale słuchajcie, wszystkie 4-cylindrówki wibrują. I to jakby jest cecha tego motocykla. Oczywiście Suzuki dokłada wszelkich starań, aby te wibracje zminimalizować, czy podnóżki tutaj są pokryte gumą antywibracyjną, czy kierownica też ma pewnego rodzaju amortyzację. Natomiast no słuchajcie, no albo przekraczamy te obroty, albo jedziemy poniżej tych obrotów nieprzyjemnych i właściwie temat mamy załatwiony, więc dla tej mocy, dla tego piesa uważam, że naprawdę warto pójść ten motocykl, ponieważ no niestety, nie ukrywajmy, ta motoryzacja niedługo będzie znikać i no już ta magiczna szafa Suzuki kiedyś skończą się jej zasoby i te genialne piece pewnie z normą Euro 6 czy 7 odejdą do lamusa, więc spieszcie się kochać Suzuki, tak szybko jeżdżą. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.